Cześć, tu Sofii. Witaj w Holistyka Studio. Bardzo dziękuję, że tu jesteś. Jeśli masz ochotę na wspólne spotkania, zachęcam do lajkowania, subskrybowania i włączenia powiadomień. Dzień dobry kochani, tutaj Sofii z Holistyka Studio. Dzisiaj jestem samodzielna razem z moją piękną gościni, nie ma edytatora, dyrektora, więc mam nadzieję, że sobie poradzimy, tak? Na pewno. Chciałam przedstawić najpierw moją gościnię, to jest Agnieszka Poczaszy. No, powiem, że tutaj w Chicago dla mnie największa inspiracja artystyczna i największa artystka, jaką tutaj poznałam przez 23 lata. To bardzo miło, dziękuję i witam wszystkich Twoich słuchaczy. Dziękuję. I która jeszcze chciałam też zaznaczyć, żebyście wiedzieli, co tu się za nami znajduje, to jest właśnie piękna, jedna też z moich ulubionych prac Agi na płótnie, która pięknie tu w ogóle wygląda, wiecie, tak nie do ściany, więc Tak, z kiedyś tymi uzbieram deskami, i z zamówię. twoim klimatem to bardzo ładnie. Aguś, czy mogłabyś się tak przedstawić paroma słowami, zdaniami, co byś o sobie powiedziała naszym słuchaczom? Co bym o sobie powiedziała? No właściwie od zawsze, no bo spotkałyśmy się tutaj, żeby porozmawiać o tym, co robię i robię bardzo dużo takich artystycznych rzeczy w życiu i to jest i mój zawód, i pasja, i sposób na życie, na wyrażanie się, więc tak, mogę powiedzieć już swobodnie na tym etapie, że jestem artystką. No i jestem mamą, no kim jestem? Wieloma różnymi osobami w jednym, jak większość z nas, prawda? Ale pięknie właśnie to powiedziałaś, bo rozmawialiśmy przed programem odnośnie tego, że już, wiesz, nie wstydzimy się mówić Tak, o tym, że tak. jesteś artystką, jest to twój zawód i się utrzymujesz z tego i jest to twoją wielką pasją, więc nie ma chyba nic piękniejszego niż Tak. utrzymywanie się, czyli twoja pasja jest twoim źródłem utrzymania, tak? Twoim Tak. zawodem po prostu. Tak, tak, Pięknie. dokładnie tak. Wiadomo, że przez bieg czasu różnymi rzeczami się człowiek zajmował, bo też mam tam w innych rzeczach jakieś doświadczenie, można powiedzieć, czy tak dalej, czy życie na emigracji też różnie jest, zanim człowiek się rozkręci i wskoczy i gdzieś tam sobie znajdzie czy swoich klientów w moim przypadku, klientki, prawda, czy już uda mu się coś stworzyć, pokazać, zostanie gdzieś zauważony. Także takie normalne życie, prawda? Ale dzisiaj właśnie tak, chciałam takie tematy poruszyć, jak na przykład bycie artystą. Czy taki artysta już się rodzi artystą, czy możesz sobie wypracować ten, powiedzmy, taki talent bardziej, czy może wiesz, zawód możesz, myślę, że jako rzemiosło możesz sobie też wytrenować trochę bardziej lub mniej, ale tak, tak. czy ten taki organiczny, wiesz, iskierkę w sobie trzeba mieć, czy jak ty myślisz, czy po prostu rodzimy się z takim talentem, czy jednak, czy zdobywamy go podczas życia, czy... No myślę, że mnie się tak wydaje, też słuchając wywiadu innych jakichś artystów, którzy mnie inspirowali i tak dalej, czy z różnych dziedzin, że myślę, że duży wpływ ma na nas środowisko, że nie każdy ma taki sam start, nie każdy ma okazję tak naprawdę w tych początkowych latach swojego życia być zauważonym w jakimś tym talencie. Niektórzy są w ogóle niezauważani, no różnie to bywa. U mnie jakoś zawsze ta sztuka była. Ja ją czułam w moim domu, w rozmowach z moimi starszymi braćmi, czy nawet już tam w tej pierwszej szkole gdzieś miałam, bardzo szybko miałam tą łatkę, Agnieszka ładnie na przykład maluje, prawda, czy coś tam. Także było to. Też miałam dużo szczęścia, że bardzo szybko rodzice mnie wysłali na przykład do szkoły muzycznej, co uważam, że też dla takiej młodej osoby, dla dzieciaka to jest bardzo rozwijające. Ja często mówię znajomym, którzy na przykład mają małe dzieci, że
że nawet to jest nieważne, to nie chodzi o to, czy ty chcesz, żeby twoje dziecko zostało na przykład muzykiem, czy malarzem, czy cokolwiek tam sobie wymyślą rodzice, ale fajnie, żeby to spróbowało. Wiadomo, nie na siłę. Bo nie wszyscy będą, wiesz... Tak, bo w moim przypadku tam gdzieś przebywałam przez jakieś 2 stopnie, ale nie mogę powiedzieć, że stresowały mnie potwornie egzaminy na przykład z instrumentu, ale bardzo miło do tego wracam. Niesamowicie jestem wdzięczna, że miałam okazję tego doznać, bo na przykład teraz, jak sobie wymyślam w późniejszym wieku, do czego bym chciała wrócić, czy co robić, to na przykład jest tam instrument, pojawił się z powrotem. Że gdzieś tam miło mi. Czyli sobie o można tym pogodzić myśleć. też taki talent muzyczny z plastycznym, Jak taki najbardziej. wielowymiarowy. To nie Jak jest tak, że ktoś najbardziej. jest tylko artystą, malarzem, Tak, ale jak często się zdarza, że nie wiem, muzycy malują, artyści śpiewają dokładnie, tak. i na przykład Piszą no teksty. tak, i mi czy się też książki. zdarzyło, że na przykład nagle jakiś proces się, jakieś przeżycia spowodowały, że no tak, zaczęłam na przykład pisać piosenki, pokazać koledze, także ta kreatywność, jak już się rozbuja w człowieku, to ona tak się, wydaje mi się, będzie W różnych się dziedzinach, przejawiać w życiu. Tak. Pięknie. I no to właśnie teraz może porozmawiamy, bo zajmujesz się też krawiectwem. Tak. To jak godzisz tą pasję do mody z malarstwem? Czy tutaj w sumie mamy żywy przykład, bo troszeczkę... Ja muszę tak przyznać, że ja raczej nigdy nie miałam potrzeby nazywania, znaczy potrzeby, może nie potrzeby, tylko tak naprawdę moją pasją jest krawiectwo. Okej. Wiadomo, że bardzo się to kojarzy z modą, ale ja się w tym zakochałam naprawdę od strony warsztatu. Dla mnie fascynujące było po prostu sama istota powstawania ubioru. I jakby zakochując się w tym, no to bardzo często, no ale przecież ty tak projektujesz. No tak, też muszę czasami projektować, nawet dla swoich klientek czy klientów, prawda? No ale tutaj to tak, mnie to bardziej ten warsztat, to krawiectwo. Ale Tak. to Ja tak- nawet lubię dźwięk maszyny, szczerze powiem. Czyli stawiasz tak na równi malarstwo na przykład i krawiectwo, czy jest coś... Nie. Nie? Bardzo wcześnie, jak zauważyłam, że dobra, to zróbmy tak, że te moje umiejętności krawieckie będą moją taką częścią mocniejszą, zarobkową, Okej. to zróbmy tak. Ja sobie tak ustaliłam i faktycznie bez jakichś takich, może źle to zabrzmi, może nie ambicji czy coś, ale po prostu skoro się nauczyłam świetnie szyć, to super, sprawia mi przyjemność zarabianie tym, prawda? Czy wykorzystywanie to, jak na przykład, nie wiem, robiłam kapelusze czy cokolwiek, to krawiectwo się przydaje w takich rzeczach. Ale jak na przykład w malarstwie miałam taki moment, kiedy zdarzyło mi się, że nie wiem, malować na zamówienie, czy malować portret na zamówienie. I mimo tego, że to wyszło fajnie, dałam sobie z tym radę, całkiem ładnie to wyglądało i używałam takich tych też typowo warsztatowych umiejętności malarskich, to nie wiem, coś takiego, to bardzo, bardzo dawno temu było, ale ustaliłam, że nie będę tego robić, że malarstwo zostawię jako swoją taką totalnie wolną dziedzinę wyrazu, używania jakichś umiejętności, że będę dalej nad tym pracować, dalej to zgłębiać, a co się wydarzy, to się wydarzy. Dokładnie. To też właśnie o tym rozmawialiśmy, że o takim tworzeniu bez żadnego założenia, że to będzie czy na sprzedaż, czy to będzie jakieś takie Tak. od razu arcydzieło, jakiś masterpiece ma z tego wyjść. Po prostu, tak jak Ty mówiłaś, w krawiectwie cały proces Cię najbardziej kręci. Tak. To też jak tworzysz, przepiękny, nie mogę się napatrzeć. Wiadomo, że to jest urocze, jak gdzieś tam udało mi się na przykład w życiu tam kilka lat temu dotrzeć, że zrobiłam w końcu pierwszą indywidualną wystawę, z której byłam zadowolona. I tak jak to obserwujesz, to wiadomo, że to jest szalenie miłe. A jeszcze jak się okazuje, że ktoś chce ten obraz mieć i sobie go tam kupuje, prawda, no to no super, no to jest bardzo fajne, ale
trakcie tworzenia, czy jak mam ten moment w życiu, gdzie tam mi to wszystko się po głowie plącze, te inspiracje, pomysły, to mnie na przykład osobiście bardzo blokuje myślenie o tym, czy to się będzie komuś podobało, czy ja to sprzedam, że w ogóle, no nie wiem, takie różne rzeczy wokół tego. Mnie na przykład to blokuje i A później jak masz się rozstać, właśnie też mnie zawsze ciekawi, jak właśnie zrobisz wystawę i jest jakiś kupiec i na przykład ten piękny obraz, jakby ktoś, no z jednej strony wiadomo się cieszysz, że komuś się podoba, ale masz takie, że się z twoim dzieckiem ciężko się rozstać? nie, Czy ja to, tak... nie masz tak emocjonalnie, się nie nie przywiązujesz? traktuję tego jako takie dziecko, bo tak jak mówię, ja już kończę ten moment, kiedy ja już odkładam i ten obraz jest skończony. Okej. A podczas jak tworzę dany obraz, tam sobie wymyślam czy zmieniam, to jest taka moja największa zabawa i ta jedność z tym tworzeniem. Nie żeby to było takie jakby oschłe, ale no bo wiadomo, no, nawet zdarzało mi się, że ktoś tam kupi obraz, który jakoś wyjątkowo lubiłam. No i tak, takie nawet było mi miło, że mam tyle emocji z tym, że jest tam, albo gdzieś tam złapię się na myślach, że tak usiądę, myślę, kurczę, tak, że nigdy jakby nie zobaczę już tych obrazów, ale nie jakoś i to też nawet moje córki też uczę, że właśnie tak nie trzymać tego, Puścić, że nie? puszczać. Wiadomo, że to się kocha i to jest takie miłe, jak się to robi, jeszcze ci wychodzi coś, to jest super, ale nie przywiązuję. Jednak jest to materialna rzecz, umówmy się, także staram się nie przywiązywać do Ale materialnych też rozmawialiśmy, rzeczy bardzo. też pięknie właśnie, rozmawialiśmy o tym właśnie, o terapeutycznym wymiarze tworzenia sztuki, tak? Czyli to może być też Tak. formą medytacji. I jak ty do tego podchodzisz? Czy masz jakieś specjalne rytuały, które ci towarzyszą tworzeniu? Różnie to bywało. Na pewno nie mam tu żadnej jakiejś takiej swojej recepty, że dobrze, jak zrobię tak i tak. I To prawda, wyjdzie. To wyjdzie, ale bo bywało i tak, że w jakimś zagraconym ganku po prostu jak mnie złapało, to nawet nie przeszkadzał mi mróz, graty, tylko żeby odsunąć trochę i powstawały tak fajne obrazy. Wiadomo, że bardzo lubię spokój, bo jak na przykład myślę o tym, bo tu mam wrzucić pranie, tutaj zaraz obiad, tutaj coś tam, no to tak jest to taki annoying, bo faktycznie jak mogę pozwolić sobie na taki dłuższy i spokojny czas tworzenia, to ten umysł jak się wyłączy, dla mnie trochę z malowaniem jest jak z pójściem do natury, bo jak na przykład nieraz jesteśmy zestresowani, mamy dużo obowiązków pracy, takie normalnie planeta Ziemia, prawda, nam się tam natłoczy wszystkiego i dużo osób ma sposób, że idzie na przykład do natury, żeby się tak zwanie zresetować. No to tak samo jest z malarstwem, że nieraz na przykład zrobię sobie tam 1 dzień czy 2 dni wolnego, prawda, i przeznaczam to na to. I tak pierwsza godzina, druga i tak zaczyna być annoying, a nagle taka cisza jest, następuje taka cisza. I prawda, że czasami po 2-3 godzinach nagle nawet nie myślisz o tym, że przestajesz myśleć o tych wszystkich annoying różnych nieraz sprawach w naszym życiu. To faktycznie jest coś takiego i na przykład też to, co mi się podoba, że jak wkręcę się w to i już jestem w tym, to się przekłada na cały dzień, kiedy tego nie robię, bo przestaję myśleć nieraz o jakichś czy problemach, czy prawda, o tych właśnie przyziemnych rzeczach, tylko ty już z tyłu głowy masz ten obraz. I właśnie nawet się zostawisz go, prawda, bo tworzysz tam etapami i myślisz sobie, kurczę, a może taką czerwień, a może taką, a może coś tam. I tak, no to jest takie urocze, bo dla mnie to jest takie relaksujące dla umysłu, więc wcale się nie dziwię i to jest cudowne, że sztuka często jest wykorzystywana do terapii. Bardzo często, bo faktycznie jest coś w tym. A czy zawsze już masz, jak bierzesz pędzel w dłoń, czy zawsze już widzisz końcowy efekt, czy czasem cię zaskakuje, co wychodzi spod pędzla? Myślę, że raczej w moim przypadku raczej zawsze
efekt końcowy gdzieś tam, bo do niektórych obrazów robię szkice a potem gdzieś ta proporcja się lekko zmieni. Że w ogóle zdarzyło mi się, że malowałam taką parę, właśnie jak gdyby taką podobną techniką jak to. I do tego akurat dużo miałam szkiców i oni byli tak i tak obróceni, jakby siedzieli sobie pleckami. I po prostu mimo tego, że no wiadomo, chciałam zachować te proporcje i ten pomysł, a w trakcie tworzenia, co odchodziłam, oni jakby się przekręcali. Po prostu ilość nakładanych jakichś linii, tego koronkowania. Myślę sobie, wow, że było widać, że to jest ta inspiracja, ale oni jakby zupełnie inaczej usiedli. W ostateczności to wszystko się poplątało i tak, że wow, jakie to fajne. No. Ostatnio spotkałam się w jakimś podcaście innym o tym, że artyści mają w sobie jakąś taką specjalnie, taką wyjątkową, jakąś iskrę, taką jakąś, jakby to nazwać, bliższe połączenie ze źródłem, z uniwersum, jakieś takie iskrę boską, która dotyka bardziej gdzieś tam tych wielowymiarowości i innego wymiaru wyższego niż takich, powiedzmy, zwykłych ludzi. Właśnie, co ty myślisz na ten temat? Czy artyści mają w sobie, no bo wiadomo, mają w sobie jakąś taką większą wrażliwość, myślę, tak? W ogóle na spojrzenie na cały świat otaczający. Czy są bliżej Boga, myślisz? Nie, to na pewno nie. Jakoś ja czuję takie jakieś ogólne połączenie nas tu wszystkich, ale i tak naprawdę nie wiem, co do końca decyduje o tym, że dana osoba robi to, a dana tamto, że to życie wygląda tak, a to tak, bo możesz zgłębiać, a i tak się to wszystko wymiesza, przynajmniej w moich jakichś próbach zrozumienia czegoś. Najczęściej kończy to, że odpuszczam, bo i tak nie wiem, prawda, ale czy to jest jakieś takie mistyczne, czy bliższe czegoś tam. Myślę, że są takie momenty, kiedy faktycznie gdzieś, ja przynajmniej, jak stanęłam na przykład przed skończoną całą wystawą, iluś tam obrazów, albo byłam w trakcie kończenia tej wystawy, to pamiętam, że miałam taki jeden wieczór, gdzie siadłam sobie na stole i tam wisiał jeden obraz i tak patrzę i myślę, kurde, skąd to się takie bierze i co to jest, że akurat ja to tak namalowałam, prawda, że gdzie to w ogóle jest, no bo Skąd ten tak naprawdę jak pomysł, tak na patrzysz, przykład? świr, nie? Wiesz, że o co chodzi. I wiesz, że miałam wtedy bardzo realny, mocny sen w nocy, kiedy coś mnie wybudziło i w tym śnie, ja widziałam siebie dosłownie jak śpię i w tym śnie poszłam z tym czymś, co do mnie mówiło, z tą energią, nie wiem jak to nazwać, i siedziałam na stole i jakby to coś w tym śnie mi tłumaczyło, ten głos, że było ważne, żebyś to zostawiła i przekazała jakby. No bardzo mistycznie, takie obudziłam się, wow, nie, że tak, czyli no zdarzają się takie momenty, albo że nagle ci przychodzi właśnie, nie wiem, piosenka do głowy, słowa, czy wiersz, czy kolejny rozdział, no ja taki instynkt, taki po prostu ma się jakiś taki instynkt. Czyli tak jakby no, rzeczywiście coś wyższego ci przekazało i ty, Tak. będąc jakby narzędziem, tym przekazałaś to, co miałaś przekazać. Coś w tym jest, no bo to nie jest tak, że nie wiem, w moim przypadku przynajmniej, no, kiedyś dawno temu miałam tam momenty takiego, gdzie nie wiem, szukałam jakiejś klarowności w tym, czy brakowało mi takiej może dojrzałości, ale coś... Ale to jest taki impuls. Ja to się śmieję, że ja mam czasami wrażenie, że to nie ja szukam inspiracji, tylko jakaś inspiracja skądś znajduje mnie. I to nawet, dobrze, nawet nie chodzi o malarstwo, ale nawet szyjąc, mam takie nieraz wrażenie, że coś zrobię i myślę sobie, kurde, przecież nikt mi tego nie pokazał, skąd ja wiedziałam, jak to zrobić. No właśnie. A ty po prostu wiesz, jakbyś to kiedyś na przykład robiła. No właśnie, no. Albo nie wiem, maluję sobie obraz i tak się już zawiesiłam totalnie tam jakiś czas i
Akurat był element malutkiego pędzelka. Mhm. I kurde, ja się złapałam raz na tym, że moja ręka idzie, a ja myślę o czymś zupełnie innym. Taki moment takiego zawieszenia, tam może to trwało, nie wiem, minutkę, może 2, ale tak odrywasz się nagle i tak, co tu się wydarzyło, prawda? No właśnie, bo wielu artystów o tym mówi, czy to są tekściarze, czy pisarze i tak dalej, że to właśnie Tak nagle. przychodzi, Nieraz. piszą i też nie wiedzą skąd to piszą, nie? Samo się pisze. Tak, chyba, że tak się samo się zastanowisz, No właśnie, ale A i jak tak nie wyłączysz wiesz. sobie ten swój umysł jednak, logiczny taki, i tak to puścisz, to wtedy No jednak... mówią, że medytacja jest taką techniką, że w dzisiejszych czasach często się słyszy, że ktoś jakby próbuje się nauczyć, czy stosować medytację w życiu, żeby móc wyciszyć swój umysł. No to sztuka to jest moim zdaniem dokładnie to samo. Dokładnie. Nie trzeba siedzieć w kwiecie lotosu i tak samo, tak jak ty mówisz, się wyłączasz, mija parę godzin i ty tak samo masz fajnie zresetowany umysł, tak jak po medytacji, czy tam dźwiękami. Zresztą ja miałam też takie rady od jakichś swoich mentorów, że jakby na przykład w przypadku malarstwa, że spróbuj jakby nie myśleć. Ja długo tego nie mogłam zrozumieć, jak to nie myśleć, aż zaczęło mi się to samo wyłączać, bo się temu zaczynam bardziej poddawać, niż dążyć do czegokolwiek, prawda? No. Tak, czyli coś tworzyć bez żadnego oczekiwania, Tak. co z tego wyjdzie. Wyjdzie, co wyjdzie, no to wyjdzie, co ma wyjść. No. Tak, powiem Ci, że... To ktoś, słuchałam jakiegoś wywiadu, już nie pamiętam, bo to było dawno, ale nie wiem, przypomniało mi się to, że i to wypowiadał się jakiś fotograf, który w wieku takim emerytalnym właśnie gdzieś tam się zaszył na wsi w jakimś domu i jakby wrócił do malarstwa, które też było jego zawsze pasją. I on to jakoś, że jak wstaje, nie pamiętam czy on, czy to był czyjś cytat, ale to mi się bardzo podobało, że jak podchodzi do obrazu z wielkim pragnieniem namalowania dzieła, to idzie z powrotem się położyć. Dokładnie, no. Jakoś mi się to tak spodobało, że czasami jak mamy takie parcie, to tak jakby coś blokowało, prawda? Co nie wyklucza, że się chce, żeby zrobić coś ładnego nieraz, prawda? No. Ale ty myślisz, że każdy może, co byś O, właśnie, o książce. Wyciągnęłam książkę i się okazało, że Aga bardzo dobrze zna tą książkę, Droga artysty. Julie Cameron, która też mi wiele mnie nauczyła. Już też parę lat z nią pracuję i tak samo jak ty widzisz, wracamy do tej książki. Ja faktycznie przychodzę i tak, znam to. Bo ta książka jest o takim odblokowaniu naszej twórczej energii i jak myślisz, że czy każdy może jednak pobudzić to, może nie każdy ma talent może taki, bo myślę, że talent jednak to jest coś, to jest jednak taka iskra, której nie wszyscy może mają, bo wiesz, możesz wypracować pewne rzemiosło, nauczyć się pewnych rzeczy, ale myślisz, że taki talent to jest taki samorodkowy, taki organiczny, to myślę jednak, że nie możesz się tego nauczyć. No, albo to masz, albo nie masz. Czy jak ty myślisz? Myślę, że trochę coś w tym jest, bo ja przynajmniej obserwując znajomych artystów, czy tam na studiach, czy moich znajomych poznanych gdzieś tam, to kurczę, nieraz naprawdę spotykałam takich delikwentów czy delikwentki, które po prostu rozwalały mnie swoim talentem i z nich to po prostu się wylewało. Dokładnie. Oni w ogóle się nie zastanawiali, czy oni mają się czegoś nauczyć, czy Ale oni czasem to mają, bez czy szkół. nie. Czasem jest tak, dokładnie. Dokładnie. I to po prostu patrzysz i mówisz, wow. Dokładnie. I wiesz, nieraz tak, no bo dobra, bo jak chcę zacząć coś tworzyć, to co ja potrzebuję i tak dalej. Tak. Kurde, pamiętam takiego mojego znajomego, który jakieś tam flamastry, jakieś, co leżało w ogóle pod ręką i to myślę, wow, no szok, jak świetnie to wychodziło, prawda? I właśnie w tej książce fajnie jest, myślę, że nawet dla nieartystów ta książka, jak możesz w sobie obudzić, pokazane są fajne, praktyczne ćwiczenia, obudzić taką kreatywność. Tak, no bo to dotyczy życiową, wszelakiego rodzaju, moim zdaniem, Oczywiście. ta książka artystów. I co jest fajne w tej książce, że jak się w nią tak właśnie wejdzie i sobie ją tak fajnie przerobisz, to ja przynajmniej tak miałam, że o kurde, faktycznie, że ja nawet wcześniej nie myślałam o tym, że na przykład ja mogłam coś takiego słyszeć, gdzie jakby autorka naprowadza cię na takie
takie czasami jakby pierwsze posprzątać i co można Tak. na to miejsce dać Mhm, nowego, prawda? mhm. Czy sposób myślenia, czy Mhm. spostrzegania, albo zupełnie nie pamiętałaś, że ktoś ci coś tam kiedyś dowalił i, Właśnie i o to już tym. cię jest Właśnie zasuwa, tak, no. bo ja często jak właśnie robię z dziewczynami warsztaty, albo teraz pracuję z taką grupą Mhm. starszych kobiet bardzo i one się pytam, jakie jest twoje hobby, co lubisz robić, co robisz dla Mhm. siebie w wolne dni i one, wiesz, nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie, wiesz, bo po pierwsze mało robią dla siebie, tylko Mhm. dla rodziny, dla wszystkich wokół. No tak, A tak. ja zadaję dalej pytanie, na przykład jak byłaś mała, co Cię inspirowało, czy lubiłaś tańczyć? I potem się Mhm. okazało, że no tak, no ja bardzo zawsze lubiłam tańczyć, no ale to już mi nie wypada, wiesz, bo to już po Ja. 60. Żeby zadać sobie takie pytanie, co kiedyś Ci sprawiało taką frajdę, bez żadnego oczekiwania, tak jak właśnie tutaj mam cytat właśnie z Julii. Twórczość to duchowe doświadczenie, nie talent do udowodnienia. Czyli to nie musisz O, sztuką no tak. udowadniać nic, że jesteś lepsza, tylko co Ci sprawiało taką frajdę, na przykład cokolwiek, nie wiem, śpiewanie i teraz coraz więcej się o tym mówi, żeby robić sobie taką, cokolwiek Ci sprawia radość, się śmiejesz, nie wiem, tańcz, wygłupiaj się. Ale fajnie, że o Rozumiesz, tym się tak więcej mówi, bo ja sama się łapnęłam na tym, że Mhm, jakby em, cokolwiek w życiu robiłam, to okej, dobra, to co mi to da? Czy ja będę z tego mieć pieniądze na mhm. utrzymanie się, no bo wiadomo, wiele osób z mojego pokolenia było wychowywanych, to był taki chłodny chów, że jak najszybciej tutaj już masz się utrzymywać, 18 Tak. lat jesteś pełnoletni, co to jest 18 lat? Jakiś jeszcze konkretny zawód, no bo No, przecież artysta, no to już. dokładnie. Nie wszyscy mieli takie Mhm. wsparcie, że mieli długi ten czas Mm. takiej lekkości w tym, że Mm. no, ile Mogli osób z naszego dojrzeć do pokolenia tego. mogli przyjść i tak, Mhm. o ja sobie teraz chcę śpiewać, a ja teraz może coś tam, Tak, a spróbuję sobie coś tam, nie, tak. już wybierasz studia, to jest zawód na całe życie Mm. i to jest bardzo takie blokujące, takie, Mhm. że nawet mnie się zdarza, że coś sobie wymyślę, tak, no tak, ale po co to już zaczynać, po co to już robić? A Mm. właśnie nie, Właśnie dlaczego? robić. Jeżeli mi No. się zdaje, że jak mamy w sobie taką dziecięcą, wiesz, taki śmiech, radość, Tak. lekkość, no to właśnie to rób, no. Tak, życie i tak jest wystarczająco Mm. Po co poważne dowalać? i tyle obowiązków w tym wszystkim jest i Dokładnie. tak dalej, że może wystarczy, no. O, tutaj mam następne, tak wyciągnęłam sobie kilka. Na przykład Mhm. sztuka rodzi się z bezpieczeństwa, a nie z oceny. Też fajne. Albo zamrożeni artyści to ci, którym ktoś powiedział, że ich głos, obraz, historia nie były warte słyszenia. I o tym też rozmawialiśmy, Mhm. jak w dzieciństwie, to jest moja historia, em, można się kompletnie zamrozić i zablokować. I tutaj Julia pokazuje też przykłady ludzi, którzy, tak jak ja, na przykład przez 20 lat byli zamrożeni kompletnie artystycznie, nie? Bo usłyszeli słowa, że na przykład coś jest niewystarczające albo ktoś maluje lepiej. Ja wywodziłam się z takiej rodziny No, artystycznej rozmawiałyśmy, tak, tak. i miałam też porównywania, wiesz, do kuzynki, która pięknie malowała ciągle, Mhm. a ja malowałam w innym stylu, powiedzmy. I to, wiesz, jak słyszysz takie słowa, że a może to powinno być piękniejsze, a może a może spróbuj w innym stylu. No i słyszysz w kółko, aż w końcu Tak. dziecko się zamyka i się blokuje, no. I dopiero później na studiach rzeczywiście troszeczkę się przebudziłam, ale no tak jak ty mówisz, później imigracja często jest, Tak, tak. o tym też się nie mówi, ale często właśnie ludzie, umówmy się, przecież to pierwsze 10 lat, zwłaszcza jak No. ktoś przyjeżdża bez rodziny i jest sam, no to przez pierwsze 10 lat praktycznie, wiesz, pracujesz, żeby się utrzymać, nim zorganizujesz sobie jakiś domek, wiesz, jakąś taką bezpieczniejszą pracę, no to nie myślisz, no to schodzi na bok troszeczkę ta pasja Chociaż twoja. Czy ty miałaś tak od razu? nie. U mnie było może No. troszeczkę tam jakoś się inaczej Mhm. zadziało, że ja jak tutaj przyjechałam, to absolutnie nie miałam w ogóle w planie, że ja tutaj zostanę, wiadomo, prawda? Jak większość z nas. Tak, na chwilę, prawda, Tak. zobaczyć coś tam Mhm. z jakiegoś tam właściwie przypadku, tak naprawdę z zakładu. Tam założyłam się z kim, że tutaj przyjadę. Mm. Ale co było jedyne takie fajne, Mhm.
że ja poczułam jakąś taką ogromną swobodę w ogóle tworzenia. Okej. No, takiego, mm, że wiedziałam, że jak ja nagle, że jak sobie jak najszybciej nie zorganizuję jakichś pędzlów, farb i tego, co potrzebuję, żeby trochę tam pociapać wieczorem, to umrę. Mhm. Jak zobaczyłam, jak dużo łatwiej było mi to, sobie to sprawić, to się zachłysnęłam. Mówię, kurczę, ale jak zobaczyłam w ogóle tutaj te Sklepy artystyczne. O, to dopiero, nie? Tak, i tak naprawdę tworzyłam sobie tak po cichu. Mało jeszcze miałam znajomych, nikt mnie nie znał i chyba to mi dało taką swobodę. Mhm. Takie, nie wiem, taki luz jakiś fajny. Mhm. No. Mm. No, no widzisz, u mnie to było tak, że rzeczywiście tyle lat byłam zamrożona, więc zabrało mi trochę czasu, Żeby się odmrozić. żeby się odblokować. Ale się da, wiesz. Ja pamiętam, też Da się, kupiłam da sztalugę się, pierwszą i tak. po prostu takie malowanie. Andrzej zawsze się pyta, co z tego będzie. No ja mówię, Andrzej, no może nic z tego nie będzie. No, Może takie nic. życie. No. Ale też widzisz, ja dużo przez sztukę gotowania, wiesz? A Bardzo to dużo jest sztuki piękna wrzuciłam. sztuka. Tak, Tak, tak. No ale później troszeczkę musiałam odejść od tej kuchni, ponieważ trochę niebezpieczne się to w moim Tak, przypadku tak. zdarzyło. Ale wiesz, a może w każdej sztuce, w każdym życiu codziennym tą sztukę można przemycić. Ja mówię, wiesz, nawet w sposobie ubierania się, Ale makijażu, oczywiście, że tak. gotowania, Tak. urządzenia domu. No otaczamy się, ja uwielbiam się otaczać właśnie ładnymi. Że u Ciebie jest tak magicznie naprawdę w i domu. właśnie ja ta książka to Mhm. jest, można odnieść sobie do przeróżnych pasji, Tak. zapomnianych jakichś Mhm. umiejętności lub w ogóle jakichkolwiek myśli, że o, coś takiego chciało się kiedyś zrobić, prawda? To tak jak to komuś się wymyśli, na przykład, bo nie wiem, wpadnie na fajną historię lub chce po prostu coś fajnego napisać i tak napiszę książkę. O Boże, przecież nie jestem pisarzem, No tak, prawda? no i do szuflady i gdzieś tam albo pod dywan, Tak, a to na ile później. osób tony poezji jakiejś, Oczywiście. czy zaczętych książek chowają gdzieś do szuflady, czy tak samo jak obrazy podpierają gdzieś ściany w piwnicy, prawda? To ja nie pokażę tego, bo to jeszcze nie jest skończone albo coś. No tak, ale wiesz, ja No. też jak rzeczywiście już tym rozwojem duchowym i osobistym już tyle lat się zajmuję, to cały czas jest powrót do tego, że ta energia kreatywna, twoja kundalini, czy twoje źródło, to jest energia życiowa, napędzająca całą twoje życie, więc energia kreatywna Tak. to jest energia życiowa, więc jak rozwijamy, to jest piękna. Ja chyba, wiesz co, zrobię jakiś program z tą książką. Z dziewczynami jakieś spotkanie i będziemy co tydzień się spotykać. Tak. Kompletnie, wiesz, ile osób się boi tej książki? Parę moich koleżanek, którzy, bo myślą, że to jest tylko dla artystów. Ludzie, wiesz, każdy z nas jest artystą w swojej Jak dziedzinie. rozmawiałyśmy, to ja miałam odwrotne doświadczenie, Aha. że przyszła do mnie koleżanka No. i ta książka leżała i ona, co to za książka, co ty czytasz, droga artysty? I była zdziwiona, że ja coś takiego czytam. Bo ty już przecież artystką jesteś, Tak. po co ci jakieś poradniki? No. No. I ja bardzo często właśnie jakimś znajomym artystą tą książkę. No, polecam. Super. Ja. No, nie, ale ja takie miałam A może to można powiedzieć w sumie. No. Wiesz co, bo ja zawsze zazdrościłam, jak gdzieś widziałam tutaj na początku w Stanach, jak ja jeszcze sobie nie pozwoliłam na to, taką swobodę artystyczną, to po prostu autentycznie zazdrościłam innym artystkom, że one już tak mają. I ja zawsze, wiesz co, miałam takie coś, że jak może już tak się ustabilizuje finansowo, sobie dom kupimy i tak dalej. I zawsze tak to odkładałam w czasie, że a to może później się tym zajmę. I my tak robimy, odkładamy sobie życie na później. Bardzo dużo, wiesz, ile rzeczy kobiet, tak bo ja zrobię to odkładamy. później, na emeryturze. Tak. Teraz ja tam nie pojadę, bo ja na razie to ja zbieram oszczędności i ja dopiero mnóstwo takich mamy znajomości. To mnie się przydarzyła historia, autentycznie zdarzyło mi się czuć No. zazdrość, że chodziło o osobę, która właśnie jakby w towarzystwie, czy no generalnie była, tak mówiono o niej, że ona tak niesamowicie medytuje i tyle takich zmysłowych, przepięknych, takich
dla mnie wydawało się no, marzenie jakichś warsztatów, kursów. Mhm. I gdzieś miałam kompleks, może nie taką Okej. zazdrość, tylko ja się gdzieś okrutnie zakompleksiłam. Mhm. Mm, że no to ona to już jest taka, że gdzie tam ja w ogóle Mhm. byle kto, prawda? Mhm. Coś jakoś mam, No, nie, czyli mieliśmy porównywanie w życiu się po szczerze, prostu. Tak, strasznie głupie różne zawieszki, prawda? oczywiście. I pamiętam, że mój kolega tak słyszał tego słuchał tego mojego dziamgolenia i Mhm. takiego zawodzenia, w takim dziwnym musiałam być Mhm. momencie w życiu. I on mówi do mnie tak, ale wiesz co, ja nie mogę w jedną rzecz uwierzyć. Ja mówię, w jaką? Ja mówię, ty masz kompleks, że ktoś medytuje i tak, że ma na to czas i w ogóle, że ty to tego nie umiesz. Mhm. Przecież kuźwa, ile ty... A jeszcze wtedy miałam taką największą jazdę z malowaniem, że Mhm. malowałam po prostu cały czas, non stop, kiedy Mhm. tylko miałam czas. I on mnie uświadomił, że to jest medytacja. Mhm. Zobacz, ile ty godzin, to ty ją Tak. przebiłaś. I Bo że, ona na a pewno ja nie tyle malowa. się wydziamgoliłam, nie? Wiesz? I nieraz my tak właśnie dziamgolimy, w ogóle nie widząc, co jest nieraz wokoło nas i czym my tak naprawdę jesteśmy. Mhm. Jakie my... O wielu nie wiem, czy to zapominamy, czy o co chodzi, prawda? Bo nie potrafimy siebie tak obiektywnie ocenić, tylko niestety dalej porównujemy się też do innych, tak? No bo jeżeli ktoś Tak, tam... może porównywanie to No. może tutaj czasami Mhm. jest taki gwóźdź, nie? Nie. No bo Ja. dalej my po prostu, ile z nas może sobie powiedzieć tak szczerze do lustra, o, jestem wystarczająca taka, jaka jestem i to jest w ogóle Oj, to było starczy. cudowne. To Nie było potrzebuję być cudowne. więcej, nie potrzebuję być inaczej. To tak jak jest taka ta duchowa, jedna tam, prawda, z koncepcji, że żeby wiele rzeczy takich swoich w życiu zmanifestować, to jakby jesteś, że tak jakby, żeby o sobie myśleć, że jesteś wystarczająca, jesteś tak jakby Mhm. pełna, prawda? Tak. Mhm. Jak ja sobie tak o tym pomyślałam, że dobra, no pomyśleć sobie, no mogę, ale Cześć kochani, tak, to ja znowu. Chciałam Was bardzo przeprosić, ale wygląda na to, że końcówka naszej rozmowy z Agą się nie nagrała. Więc spełnił się mój najczarniejszy po prostu scenariusz, a to dlatego, że mojego męża dzisiaj nie mogło być z nami i nie mam drugiej osoby, mojego operatora i dźwiękowca po drugiej stronie. I po prostu wydarzyło się coś niespodziewanego, ponieważ kamera straciła ostrość i jak kończyłyśmy z Agą rozmowę, to była informacja, że wideo przestało być nagrywane z powodu braku ostrości. Cokolwiek to znaczy, kochani. Teraz już wiem, że to już ostatni raz, bo po prostu brakuje mi już słów teraz, bo najchętniej bym się rozpłakała, ponieważ Aga przyjechała do mnie i poświęciła swój cenny czas no ale powiedziała, że nic się nie dzieje oczywiście, ale ja to tak odbieram, że no cóż wam mam powiedzieć. Życie się przydarzyło. W każdym bądź razie na samym końcu życzyłam Adze, aby jej największe marzenie się spełniło, czyli zamieszkanie w pięknym domku w środku jakiejś puszczy, jakiegoś lasu. Chce i wiem, że to się stanie, taką oazę spokoju, gdzie będzie z miłością swojego życia, kotami i psem, sobie tworzyć wokół natury i będzie płynął tam rzeczka i będzie mnóstwo drzew w środku lasu, spokój, cisza i tego właśnie Adze życzę, bo wiem, że na pewno do tego dojdzie i mówiliśmy o tym, jaka ważna jest afirmacja i wizualizacja, ale nie tylko takie bezmyślne powtarzanie chcę tego i chcę tamtego, tylko aby nasz umysł, który nie potrafi rozróżnić, czy coś się faktycznie dzieje w naszym życiu, czy o czymś tylko marzymy, albo co
jest jakąś taką wizją czy wizualizacją, dlatego warto sobie w czasie teraźniejszym zamknąć oczy i wyobrażać sobie na przykład przed snem, że już jesteśmy w takim właśnie domu z jak największą ilością szczegółów, tak percepcyjnie, totalnie odczuć w tej wizji i zapach tego lasu, dźwięki natury, jak najwięcej szczegółów się znalazło i wtedy uniwers nie będzie miał już nic do gadania, tylko będzie po prostu musiał jak najszybciej tą wizję spełnić, bo w naszym umyśle ona się już wydarzyła. Więc tego Adze życzę. Bardzo, bardzo jestem wdzięczna za to, że przyszła, sobie porozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, po nagraniu chwilkę. Aga akurat leci, bo ma jeszcze mnóstwo zamówień krawieckich dzisiaj. I na pewno się jeszcze nie raz spotkamy. Mówiliśmy o tym, jak ta książka wpłynęła i na nią, i na mnie. Więc naprawdę Wam życzę, wszystkim polecam, aby przeszli przez te 12 tygodni, 12 kroków powiedzmy, odkrywania, rozwijania własnej kreatywności. Tak jak mówiliśmy, to nie jest książka tylko dla artysty, malarzy czy muzyków, po prostu każdego z nas, bo w każdym drzemie artysta. Pamiętajcie. I tak jak mówi Julia Cameron, ta nasza kreatywność często jest pokryta, tak jak trawnik, chwastami, zapomnianymi historiami, bo ktoś może nas zgasił kiedyś albo podciął skrzydła w dzieciństwie, ale to wszystko możemy odwrócić, możemy skosić tą trawę od początku i ona pięknie nam ten ogród kreatywności odrośnie, pamiętajcie. Nawet jak macie czekać 20 lat, to pamiętajcie, że warto, bo jak Wam się wzbudzi z powrotem ta moc kreacji, to naprawdę będzie Wasze życie bardziej kolorowe i tak jak mówiłam wcześniej, że ta moc nasza kreacji to jest jednocześnie nasza witalność, nasza taka moc życiowa, siła. Więc im więcej w nas kreacji, w każdej dziedzinie, pamiętajcie, w dekoracji domu, w gotowaniu, w ubieraniu się, w ekspresji na co dzień, wszędzie jest kreatywność. Bo często słyszę od kobiet, że o, ja w ogóle nie jestem kreatywna, a spójrzcie wokoło siebie, jak wiele rzeczy kreujecie i nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy. Ale prawda jest taka, że możemy jeszcze iść krok dalej i bardziej rozwinąć w nas tą kreatywność taką artystyczną. I tego Wam właśnie życzę wszystkim, kochani. Więc zapraszam jeszcze raz do moich kolejnych odcinków. Następne będą już, mam nadzieję, ja nie wiem, kiedy nastąpi taki moment, kiedy będzie od A do Z wszystko na tip-top, profesjonalnie. No ale może taki już mój los. Dziękuję Wam, kochani. Jeszcze raz przepraszam za usterki i do usłyszenia w następnym odcinku.